poprzednim odcinku maluch podróżnik przeszedł wielki test, wspinając się na górę Nemrut. Poznał fascynujące drogi i miejsca na wschodzie Turcji. Dotarł do Batumi, miasta kurortu będącego niegdyś marzeniem wakacyjnych wyjazdów. Można? To gdzie tam na wierzchu było? Ale tutaj? Nalepeczka nalepiona. Jedziemy, kurczę. Mam nadzieję, że ta przełęcz to jest koniec wspinaczki i teraz będzie tylko w dół, aż do samego Tbilisi. A dzisiaj w ogóle jestem troszeczkę na kacu, na kacu, ponieważ w tym barze, gdzie nalepiłem nalepkę, po kolacji dosiedli się Gruzini, ekipa z Kamaza, trójka ludzi. I oni zaczęli serwować tak zwaną czaczę. Taki trunek, dosyć mocny, 55% alkoholu. No kilka szklaneczek po prostu mnie załatwiło. Dzisiaj ledwo żyję. Nie ma zmiłuj, jechać trzeba, a droga ciągle jest wymagająca. O Jezus, czaczą mi się obiło. Kurde, tłustym jedzeniem. W Gruzji jedzenie jest straszliwie tłuste. Jakąś baraninę wczoraj zjadłem, już była tak tłusta, ale myślę, że ten tłuszcz chyba, mimo że dzisiaj mi się odbija razem z tą czaczą, pomógł jednak przetrawieniu tego alkoholu. Sobie ręce przepłuczę, już takie klejące mam. Rzeką to jeszcze nie jechałem maluchem, strumieniem, niech będzie. To się dzieje na tej drodze, to się dzieje. Oj, kamienie, spokojnie. Czy na moją miskę olejową muszę uważać, oczywiście. Te kamienie, jakbym przyrżnął takim kamieniem w tą miskę, to dosłownie jest koniec. Miska pęka. Z tego względu, że jest aluminiowa. Bardzo taka niska jest, W Afryce miałem z nią problem. Tutaj zdaje się, że jeszcze mam większy, ponieważ te drogi... Oj, te drogi, Udało się, kurczę, pokonałem tą górę. Wjechałem na najprawdziwszy asfalt.
Teraz potrzebuję stacji benzynowej, bo mam poniżej kreski. Poniżej zera już wskazuje mój wskaźnik. Jest stacja benzynowa, jest. Weźcie czym? Andeni? 650. Сколько бензин уже на 100 километров? 5. Maluch zatankowany, góry pokonane, przynajmniej na razie. Przede mną główna droga przecinająca Gruzję. Asfaltowa oczywiście. Zbliżam się do miasta Gori. Jest to miasto, gdzie niejaki Józef się urodził. Straszny człowiek, zwany szerzej Stalin. Józef Stalin był Gruzinem. I właśnie w Gori się on urodził. To dotarłem. Jestem w Gori. Tutaj obiekt przede mną to Muzeum Stalina, a to jego wagon ponoć, z tego co słyszałem. Ale w ogóle co to za pomysł, żeby robić muzea na cześć Józefa. Przecież to jest jakieś coś strasznego. Wyobraźmy sobie Muzeum Hitlera w Berlinie na przykład. Albo gdzieś w miejscu, gdzie się urodził. No ale jest. W każdym razie ogromny budynek. Muzeum zaczęło funkcjonować w 1953 roku po śmierci Stalina. Wagonem tym Stalin m.in. jechał na konferencję w Jałcie w 1945 roku. Dom Stalina. Pod taką kopułą tutaj został zachowany. Łącznie z jakimś coś w stylu jakiegoś karceru. Nie wiem, czy już to wtedy się zaczęło. Elementy chyba zostały oryginalne, tak jak były. Ciekawe, czy drzwi to są oryginalne drzwi, przez które młody Józef wchodził do domu i wychodził z domu. Jest to dom, który wynajmował ojciec Stalina i w którym były władca ZSRR urodził się i spędził swoje pierwsze lata życia. Teraz kierunek Tbilisi. Wcześniej jeszcze przystanek w pierwszej stolicy Gruzji. Ta starożytna stolica Gruzji to Maccheta, miejsce, gdzie proklamowano religię chrześcijańską jako religię państwową. Tu trafiam do katedry Sveti Tschoweli, miejsca koronacji i wiecznego spoczynku władców Gruzji, będącego dawną siedzibą władz gruzińskiego prawosławnego kościoła. Katedrę wzniósł w latach 1010 do 1029 architekt gruziński Arsakidze na miejscu zbudowanego w IV wieku najstarszego kościoła Gruzji. No to jesteśmy z maluchem w Tbilisi, w stolicy Gruzji. Udało się dotrzeć. Prawie o 5000 km przejechanych. W Tbilisi zatrzymuję się tylko na jedną noc i ruszam dalej na wschód. Maluchowi miasta nie służą, a i kierowcy gruzińscy zdają się go tu wyjątkowo nie szanować. Jak na
pożegnanie Gruzji jeszcze przydrożna restauracja. Całkiem popularna, jak widać po ilości samochodów. Jedzenie musi być. O wiecznie głodną ekipę trzeba dbać. Może? 4. У вас есть хинкали? Есть. На 4 человека, смотря сколько вы кушаете. По 5 хватит? Может быть, 25? 20? Нет, 20. 20? 20. А, хинкали 20. Пожалуйста. Спасибо. Pyszne. Taki rosołek w środku z mięskiem w takiej klustce. Bardzo dobre. O, ale przeprawione faktycznie. Dobre. Najsmaczniejsze danie, jakie do tej pory jadłem tutaj w Gruzji. Tak, podeszło pod moje podniebienie bardzo dobrze. Tyle. Ale się najadłem pierożków gruzińskich. Na sam koniec pobytu w Gruzji trafiłem. Pycha. Ja pierdzielę, ale dziura. Kurna, jak tu trzeba uważać na tych drogach. No. Pieprznąłem, no. Ja cię kręcę, no. Zboczyłem z głównej drogi, jadę do takiej miejscowości Udabno i kilka kilometrów za Udabnem znajduje się kościół w skale ponoć, jaskini zbudowany. Do Udabna mam jeszcze pewnie 20 km. Pewnie rano zobaczę tą jaskinię, a jutro zamierzam pojechać już do Azerbejdżanu. Dotarłem pod samo Udabno, taka miejscowość po środku niczego właściwie. I muszę powiedzieć, że bardzo mi się tu podoba. Tym bardziej dzisiaj wyjechałem z Tbilisi i tam było okropnie. Nie wiem, ładne miasto, tylko kurczę jazda przez to miasto, ci kierowcy zwariowani, coś strasznego. I nagle trafiłem tutaj drogą taką, kurczę, pośród niczego. Z jednej strony widok wzgórza takie niesamowite, pomarszczone takie zielone wzgórza, z drugiej strony drogi też piękne wzgórza, niesamowity też widok. No i docieram nagle do takiej miejscowości Udabno, właśnie. Jest pięknie. A lubię takie przestrzenie. Bardzo mi się podobają przestrzenie, w ogóle szukam przestrzeni. Jadąc, podróżując, chcę docierać właśnie w takie miejsce. Super. Bardzo mi się podoba. No nic, idę zobaczyć, co tam jest w tym. Jadę. Zobaczyć, co tam jest w tym Udabnie. Bo muszę jakiś nocleg znaleźć. Jeżeli nie w samej miejscowości, no to gdzieś tutaj w okolicy. Witamy w Udabnie. Po środku niczego jest miejscowość Udabno. I mają tutaj Oasis Club. Chyba tam 100 metrów. To jest Oasis Club. Taka niespodzianka tutaj, Polacy w Udabnie. Co dzidzia? Co dzidzia? Co? No i dotarliśmy do polskiego miejsca w Udabnie. Proszę, jaka niespodzianka.
Zostałem poprawiony, że mówi się Wudabno. Nazwy się nie odmienia. Wudabno po gruzińsku to pustynia. Faktycznie, wokoło tylko trawiasty step i niesamowite pustkowia. Miasto powstało jako miejsce przesiedleń głównie niepokornych mieszkańców z Faneti, górzystej krainy na północy kraju. Nieopodal były koszary. Pod okiem wojskowych górale z Faneti mieli walczyć o swój byt. Na to pustkowia doprowadzono wodę, hodowano zwierzęta, uprawiano arbuzy. Stworzono swoisty eksperyment społeczny. Po uzyskaniu przez Gruzję niepodległości Wudabno opustoszało. Dziś mieszka tu około 300 mieszkańców, a większość budynków we wsi popada w ruiny, stając się swoistą pamiątką pod ZSRR. Ruszam do klasztorów David Garedża. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda z bliska. Niesamowicie. W skale, kurczę, zrobiony kościół. Ekstra. David Garedża to kompleks monestarów. Pierwszy zbudował w IV wieku syryjski mnich Dawid z Garedży. Kompleks, rozbudowywany na przełomie następnych wieków, nękany najazdami przez Mongołów w XIII wieku i armię Timura na przełomie XIV i XV wieku. Przez długie okresy XIX i XX wieku kościoły były opustoszałe. Dziś mieszka tu kilku mnichów. Co ciekawe, kompleks leży w znacznej części w sąsiednim Azerbejdżanie, co jest przyczyną długiego sporu granicznego między Gruzją i Azerbejdżanem. To jest ten kompleks David Garedża. Kościołów. Tam za wzgórzem jest Azerbejdżan. Tylko remont jest, także może tylko tak z zewnątrz zobaczyć. Ale niesamowite tutaj. Niestety ze względu na prace remontowe nie udaje mi się zobaczyć całego kompleksu. No dobrze, to już na tyle zwiedzania Gruzji. No i teraz już 156 km do granicy z Azerbejdżanem, której się bardzo, bardzo obawiam, ponieważ Azerowie mogą wymagać kaucji za samochód produkcyjny, za samochód ekipy. Z tego co czytałem, to ta kaucja czasem jest wysoka, czasem nie. Więc mam nadzieję, że będzie niska. No obawiam się, kurczę, bo nie stać mnie, nie mam pieniędzy na przykład na połowę wartości samochodu. A takie też sygnały dochodzą, że to może być połowa wartości samochodu, ta kaucja. Jeśli chodzi o malucha, no to spoko. No tamten samochód produkcyjny, Fremont, no to droga zabawka. Kilometry zostały. Muszę powiedzieć, że czuję pewien dyskomfort w żołądku. Nie wiem dlaczego. No, znaczy wiem dlaczego, ale żebym aż tak się denerwował. No wszystko tutaj zależy od tej granicy. No dobra. Tą kamerę też muszę niestety wyłączyć. Także trzymajcie kciuki, aby się udało i mam nadzieję, że zobaczymy się po drugiej stronie w Azerbejdżanie. Azerbejdżan border, good luck. Wow, będzie nieźle. Udało się, kurczę, udało się. Wjeżdżamy za $55 tylko. 2 samochody.
Fajnie, co? Fajnie, kurczę, udało się. Pierwsza poważna przeszkoda prawie już pokonana. No maluch, kurczę, bestio. Kolejny kraj, który odwiedziłeś, Azerbejdżan. To 7. kraj podczas tej ekspedycji. A w sumie, nie licząc Polski oczywiście, jest to 18. kraj malucha. Odwiedzony 18. kraj. Muszę opuścić Azerbejdżan z maluchem w ciągu 3 dni. Do 26 czerwca do godziny 18 nie ma mnie już być w Azerbejdżanie. Wszystko przez to, że maluch jest starym samochodem. Nie spełnia norm Euro 4. Dlatego nie mógł przyjechać do Azerbejdżanu na wakacje. Może tylko ten kraj przejechać tranzytem w przeciągu 3 dni. Problem w tym, że prom, który chcę złapać do Kazachstanu, on tak różnie pływa i czasem może się zdarzyć, że będę musiał czekać dłużej na ten prom niż 3 dni. No i co wtedy? Dzień dobry, przygodo. Dzień dobry. Jak zwykle wcześniej wyjeżdżam. 10 godzina. Azerbejdżan tutaj w tej okolicy to tak trochę z Polską mi się kojarzy na wsi. Zielono, drzewa. A sobie wyobraża człowiek, że Azerbejdżan no to przecież kraj, który ropą płynie, no to musi być gdzieś na pustyni. No tutaj proszę, jak zielono w okolicy. Zatrzymałem się na chwilę włączyć kamerę z przodu. Facet mnie zaprosi na herbatkę. Arkady? Arkady. Adı, arkada. Rüstem. Rustam. My name is Damo. Okay. Arkady. The engine. Motor. 2 cylindry. 650. Like a motorcycle. And air cooled. No radiator. Radiator yok. No. Havayla. Only any Kompresör. no compressor, nothing. Only air. Havada hava. Oh. Hava soğuyor. Külək. Like Ventilator. Zaporoże. Zafer. Tekerle de tımbıl şimdi. Mesela teze tekerleri. 2 tane bak Teyze var. patlağına gibi var ya. Korku, boy ve Da, da. gemine. Caspian. Kaspiyan deniz. More değil. Kaspiyan More. Kaspiyan more. Dedim daha mümkün de o Kazakistan'a uçuş keserse gemine gitmezdi. Maşın da adam kim bir şey değil. Otur gemide geldi. 4 nefer kaldırdı bu önüne. O da canlı Her gün makinede tamir ama maşın her gün lezzet bir şeydi ama. Maske işte daha. Yeni şey. Zaten bir şey sürü bir şey daha. Ama bir tane de kız olsa lezzetli olur. Спасибо. Spasiba iş salsalamak. Jeszcze raz. Spasiba. Miło było poznać. Mili ludzie ci Azerowie. O, fajnie. Herbatki się napiłem. Tak swojsko tu jakoś, kurczę, no. Podoba mi się Azerbejdżan.